Witam Was prosto z samego środka drifterskiego toru na Motor Show. Tutaj przez cały dzień dzisiaj były pokazy drifterskie, drift taxi i wiele różnych emocji. Zarówno w jedynkach, dwójkach, trójkach, a nawet i czwórkach. Zobaczcie, co przygotowało Motor Show w 2025 roku dla Was. Jakie auta się pojawiły, jakie emocje i jakie wywiady. Przekonajcie się zaraz na własnej skórze, co tutaj tak naprawdę zawitało. Na samym wstępie wita nas bardzo ciekawe stoisko, bo reklamujące tak naprawdę kebaba, a mamy tutaj grube samochody, zarówno Gelända, tutaj GTR. Zaraz dalej stoi również Porsche GT3 RS, to wszystko oklejone reklamą kebaba, czegoś, czego nie kojarzy nam się z turbomotoryzacyjnymi samochodami, a zwłaszcza luksusowymi samochodami. Część z tych aut widzimy na torze, część z tych aut chcielibyśmy widzieć stokowo, tak? Zaraz również Lamborghini, jak i Ferrari. Ciekawe, czy trafili już na blacklistę, jeżeli chodzi o producentów, bo całe pooklejane najróżniejszymi tejpami właśnie kebabowymi i w nawiązaniu do tego również tablice rejestracyjne nawiązujące do reklamy. Można w dzisiejszych czasach, pomimo wszelkich różnych ograniczeń motoryzacyjnych, dalej w fajny, motoryzacyjny sposób reklamować również inne produkty i to stoisko nam to pokazuje w pełni. Czy mógłbyś nam trochę opowiedzieć, co tutaj się znajduje i skąd pomysł na takie auta też w koncepcie marketingowym? Wiesz co, my jesteśmy marką Kepson Rolin i postanowiliśmy, że każde z aut będzie reprezentowało inny smak. Tak jak mamy na przykład ostrego, klasyka, fit tam jest na przykład bezglutenowy. I jako, że jesteśmy ekipą, która dosyć sporo się porusza i jakby tak dosyć żywiołowo uczestniczy w takim życiu właśnie około motoryzacyjnym i mamy do dyspozycji te zabawki, to właśnie dlatego stwierdziliśmy, że musimy to połączyć. Po prostu musimy połączyć koncept motoryzacji i kepsa. Okej. Od kebaba się zaczęło, czy od motoryzacji się zaczęło? Wiesz co? Prawda jest taka, że to wystartowało jakby jednocześnie w głowach. To jakby był jeden koncept od początku, że kochamy motoryzację, kochamy fajne imprezy, kochamy jakby pojawiać się w różnych miejscach i jakby pierwsze co od razu przyszło do głowy, od razu motoryzacja. Czy te auta stoją tylko na targach tak jak dzisiaj, czy używacie je też w jakimś innym sposób? Wiesz co? Absolutnie nie. Te auta naprawdę są bardzo, bardzo porządnie użytkowane, intensywne użytkowanie to jest nasze drugie imię. Wiesz co, chociażby przykładem może być to, że one dosłownie dzisiaj w nocy zjechały z detailingu po to, żeby się dzisiaj tutaj pojawić. Jeszcze dosłownie ten wczoraj był odebrany z Warszawy i zapewniam Cię, nie jechał na loże, on jechał autostradą, zjechał tutaj w nocy, był postawiony i naprawdę jeździmy na wiele wydarzeń typowo autami. Okej, super. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Siedzimy w GT3, która jest dosyć szczególna, bo mamy tutaj wajzach i klasycznie tutaj by była klatka, która by była do jazdy torowej, a dzięki temu, że jej tutaj wyjątkowo nie ma, to auto staje się bardziej daily, no bo z przodu tak naprawdę pod maską nie ma bagażnika, więc uzyskujemy tą przestrzeń tutaj. Do tego samochód w skrzyni automatycznej, coraz bliżej tego, żeby na daily tym już móc jeździć. I jeszcze jedna super funkcja, która pozwala nam łatwiej pokonywać wszelkie chopki, czy też jakieś krawężniki. Zapamiętuje nam samochód miejsca, w których te chopki się znajdują. Nie musimy tego robić za pomocą przycisku. On już automatycznie podnosi nam przód i możemy takie trudności też łatwiej pokazywać. GT3 na daily staje się możliwa. Dobra. I teraz zaczyna się proces wsiadania. Szybki strzał, jeszcze weszliśmy do Lamborghini Aventador. Tutaj znowu luksusowe auto, sportowe auto, a jednak na daily również mogłoby się tym jeździć. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy budżet, zobaczcie ten kokpit, ilość przycisków, ustawień, żebyśmy mogli jak najłatwiej sobie tym wszystkim sterować, ale przede wszystkim brak takiej surowości, która nas gryzie, tylko miękkie materiały wszędzie dookoła. No po prostu jakbyśmy z jakiegoś auta wagowego przesiadli się do Lamborghini.
stoisku Dr. Classic i zobaczcie te dwa Ferrari przed i po, czyli jak wygląda renowacja starych klasyków i to jest to, co wyciąga się z tej starej, dobrej motoryzacji i tutaj jeszcze Mercedesik, który ukazuje nam się również w tej prezentowanej kolekcji. Wchodzimy na halę, gdzie auta codzienne, nowinki, trochę premier, no i trochę aut, które już dobrze znamy. Zaczniemy sobie od stoiska Renault Karlik. Na wstępie Symbios, hybryda, którą też mogliście zobaczyć na naszym kanale. Powyżej Wam się wyświetla link. Różne auta, które też znacie już z salonów na rynku, Rafale czy Scenic. I ta żółta perełka. Auto wzorowane do pewnego Renault 5 z lat 70., 80., 90. Dzisiaj powraca do nas w wersji auta elektrycznego i to auto zaraz trochę bliżej poznamy. Zobaczcie ten design, nie dosyć, że ta kolorystyka robi już robotę, ale malowanie dachu, do tego wszystkiego to auto po prostu prezentuje się jak rajdówka, a jest to przecież samochód miejski. Ta piąteczka, która znajduje się z przodu, ona nie tylko ma nam przypominać, że to jest Renault 5, ale również informuje nas o poziomie naładowania samochodu. Bardzo ciekawy detal. Nie tylko ten żółty lakier z zewnątrz przykuwa uwagę, ale również auto, jak wygląda w środku. Bardzo nietypowe, nietuzinkowe. Przede wszystkim te fotele, które są w kolorze nadwozia i to nie tylko w tej wersji pokazowej dzisiaj, ale tak naprawdę mamy 200 możliwości customowania tego pojazdu, więc bardzo dużo i możemy go dopasować pod nasze potrzeby, zarówno te estetyczne, wizualne, ale też co chcemy mieć w środku. Wszędzie ta Renault 5, ta piąteczka nam się pojawia w najróżniejszych miejscach, żeby jasno budować nam tutaj świadomość tej marki, do czego nawiązuje to auto. To, co jeszcze warto zwrócić uwagę, przede wszystkim ekrany, ale wbudowany Open Air Link, który też z Symbioza możecie już kojarzyć u nas, czyli całe wsparcie Google'a plus AI i to jest odpowiedź na dzisiejszą technologię. Mamy asystenta Renault, który wspiera nas nawet w takich rzeczach, gdy powietrze z klimatyzacji idzie nie tak, jakbyśmy chcieli. Mówimy do niego, chcemy, żeby wiało nam na tą konkretną przestrzeń, czy to na stopy, czy to na nogi, etc. I on dostosowuje wszystko do nas, ale oczywiście to taka najprostsza funkcja, ale wiele różnych innych funkcji dodatkowo. To, co jeszcze warto szybko zwrócić uwagę, dużo przestrzeni, a przecież to małe miejskie auto, ale elektryczne, no właśnie, co powoduje, że mamy tutaj, choć małe miejskie auto, 150 koni, co na warunki miejskie naprawdę jest, myślę, że fajną wartością, 235 Nm i to, co najważniejsze przy elektrykach, 410 km zasięgu, którym możemy przejechać. Mnóstwo przestrzeni jak na tak małe auto przy moich gabarytach, bardzo fajnie wykonane w środku. I jeżeli chodzi o przestrzeń z tyłu, oczywiście ja nie jestem odbiorcą tego miejsca tak naprawdę, no ale gdybym miał siedzieć sam za sobą w takim aucie, to ciężko, ale tak będzie w większości małych aut, które są z tych pierwszych segmentów, że tak powiem. Z głową nawet nie jest aż tak źle, bo wykładzina jest miękka, więc ta głowa, pomimo że ona haczy, nie jest tak źle, ale na miejsca, na kolana jest tutaj bardzo mało przestrzeni, ale te fotele z tyłu też robią furory. Po prostu to, jak jest wykończone to auto, naprawdę coś pięknego. Ekspresowy test auta na targach, więc trzeba jeszcze opowiedzieć o tym, co znajduje się w bagażniku. Miejskie auto, czyli tak naprawdę to, co potrzebujemy zmieścić tu torbę miejsca na zakupy. Mamy 326 litrów, są wieszaki. To, co najważniejsze, jeżeli chodzi o miejskie auto, myślę, że adekwatny bagażnik, a nawet powiedział przestronny, jak na wielkość tego samochodu. Renault ostatnio robi dużą rewolucję swoich modeli. Renault 5, która się nam pojawia, odbudowanie modelu z lat 70. i 80. A tutaj Renault Scenic, dobrze nam znany model bardziej z lat 2000. Dzisiaj całkowicie inną bryłą, innym tak naprawdę całym serduchem. Tamtejsza bryła nie należała do najbardziej estetycznych, przynajmniej moim subiektywnym zdaniem, a tutaj mamy bardzo ładnego elektryka, który dobrze prezentuje się na tle dzisiejszych innych modeli w tym segmencie.
ostatnio wiele aut, które pojawia się na kanale, kosztuje mniej więcej 300 000 złotych. Jesteśmy dalej u Renault Traffic i wersja Wave Camper, która też około 300 000 kosztuje. A co mamy w tym budżecie? Nie tylko pełnoprawny tak naprawdę bus, którym możemy na co dzień ładować, natomiast w tej wersji zagospodarowana przestrzeń, prysznic, łóżko, do tego namiot dachowy i mnóstwo przestrzeni, nawet kuchnia z indukcją, żebyśmy mogli sobie podróżować. Po co nam camper, jeżeli możemy mieć taką mniejszą wersję właśnie Renault Traffic, który będzie i łatwy w jeżdżeniu, nie będzie nas aż tak ograniczał, a przecież wszystkie najważniejsze rzeczy mamy tu zawarte. Słuchajcie, tak można podróżować, oczywiście z przodu kierowca, ale z tyłu wygodne fotele, kuchnia od razu pod ręką, zlew, jak i również jednak palniki gazowe, a nie indukcja. Tutaj się lekko pomyliłem, mnóstwo gniazdek. No zobaczcie, tutaj jest pełna po prostu elastyczność. Do tego ładnie skowane półki, na których możemy mieć poukładane najróżniejsze rzeczy z przodu, fotele kapitańskie, no i oczywiście tutaj mamy szynę, więc możemy do przodu się jeszcze przesunąć, być bliżej naszych współpasażerów, no ale też po prostu mnóstwo przestrzeni. Odwracamy przednie fotele i możemy normalnie zjeść tutaj wspólnie obiad, bo tutaj jeszcze prawdopodobnie się wysuwa też w jakiś sposób trochę poszerzenie tego blatu. Nie wiem gdzie, ale nie ma chyba, to jest tylko uchwyt. I jesteśmy w wersji z rozszerzonym namiotem, dlatego mogę tutaj stać swobodnie. Natomiast w takiej wersji mogę powitać Was w mojej kuchni. Tak jak Wam mówiłem, zlew, palniki, ale zobaczcie to. Tutaj szafeczka fajnie zabezpieczona na wszelkie sztućce, lodóweczka, nie tylko na piwko, zimne napoje, ale również produkty oczywiście do gotowania, no i mnóstwo kolejnych przestrzeni, które możemy sobie zagospodarować. I wszędzie dookoła znajdują się tu kolejne i kolejne gniazdka i to nie USB zwykłe czy też C, tylko zwykłe takie domowe gniazdka, więc mamy tutaj pełną możliwość podłączania wszelkich urządzeń, no i czuć tak naprawdę, w sumie nie czuć do końca tej drogi, a móc się nią rozkoszować. Muszę pomyśleć, bo niepotrzebnie może robię Lublina, a trzeba po prostu kupić takie Renault Traffic. Potrzebuję Waszej szczerej opinii, które z tych 4 cudownych aut byście wybrali. 3 McLareny w najróżniejszych konfiguracjach, kolorystykach i jeszcze po środku Aston Martin. Co Wy byście wybrali, jakbyście mieli już sprowadzać auto ze Stanów? W międzyczasie znalazłem sobie przed chwilą Ferrarkę do sprowadzenia ze Stanów. Może nie jest w idealnym stanie, $31 000, aktualna cena prognozowana 220 do 300 000 złotych pod dom. Trochę taniej, natomiast wiadomo, to trzeba jeszcze wypicować, dorobić. Natomiast zwróćcie uwagę, te modele, które się tutaj znajdują, one już są właśnie autami klepanymi tak zwane, natomiast jak chcemy taniej takie auto mieć, chcemy spełnić swoje marzenia, może to jest jedna z wielu dróg. Mówiłem Ferrari, ale tutaj nie ma co się ograniczać. Przed chwilą Lamborghini, tutaj najróżniejsze McLareny, wersja tradycyjna, że tak powiem, ale i wersja Spider, również bez dachu. Astony Martiny, co sobie zapragniecie, oczywiście bardziej przystępne cenowo auta też znajdziecie na takich porównywarkach. Warto jednak zwrócić uwagę, w jakim stanie one są, w jakim stanie je sprowadzamy, ale jest to jedno z ciekawych aktualnie rozwiązań na rynku. Jesteśmy od backstage'u tego, co przed chwilą działo się tak naprawdę na torze. Zobaczcie, jak te auta się prezentują. Tutaj mamy 2 przecudowne Lexusy w zieleni. No zobaczcie, jeden bardzo mocny white body, tutaj trochę węższa, natomiast równie no cudowna po prostu driftówka, ale jest ich tutaj mnóstwo. Są Nissany, są BMW-ki. Zobaczcie po prostu, co tutaj się znajduje i co tutaj lata bokiem i czym możecie się przejechać na Drift Taxi. Lata tu mnóstwo różnych aut, najróżniejszych, ale to, co chciałbym jeszcze, żebyście zwrócili uwagę, bo mamy taką możliwość trochę od backstage'u zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj auto surowe, no stricte drifterskie, wyczynowe, do wyścigów, do zawodu. Natomiast są tu też egzemplarze, w których zobaczycie normalną skórkę w wyposażeniu, czyli nie są aż tak w pełni odelżone, a mimo to latają bokiem jak dzikie, a na co dzień może jakoś jeszcze przechodzą tą jazdę na drogach ulicznych tak naprawdę, no ale wiadomo, raczej takie auta to przywozimy na tor i tutaj one robią największą furorę, bo tutaj jest ich pełen potencjał do wykorzystania.
zmierzamy do tamtej ciężarówki. Wygląda jakby na pace tak naprawdę z tyłu na naczepie dokładnie miała jakiegoś śmigłowca czy coś, co miałoby zaraz odlecieć, a tak naprawdę jest to symulator Formuły 1. Zobaczymy, spróbujemy wejść do środka z kamerą i może trochę Wam nagrać, jak taki symulator wygląda, bo z zewnątrz widzieliśmy, jak cała ta komora przed chwilą latała prawo-lewo, więc zobaczymy, czy możemy stestować, no i oczywiście Wam to pokażemy. Jak widzicie, ja już w pełnej zbroi, czyli udało się załatwić, żebyśmy wskoczyli na symulator. Okazało się, że nie jest to symulator, w którym ja będę kierował, natomiast będę mógł doświadczyć tego, jak wygląda podróż, a tak naprawdę ściganie się Formułą 1, bolidem Formuły 1, więc wchodzimy do środka i zobaczymy, co nas tam czeka. Dobra, znajduję się w środku. Nie wiem, co jeszcze zaraz się wydarzy, ale jestem sam, więc siadam w pierwszym rzędzie. Choć głośniki nie wiem, czy mnie nie przebijają, natomiast może w tym symulatorze siedzieć do 16 osób, więc zobaczymy, jak to się będzie prezentować zaraz. Dobra. Jedne drzwi się zamykają, drugie się zamykają, czyli zaraz będziemy startować. No i zobaczymy, co tutaj nam przygotowali w tym symulatorze. Witamy w Formula 1 Renault F1 Team Experience. Jesteśmy na legendarnym torze w Barcelonie Circuit de Catalunya. Za chwilę odbędziesz emocjonujące, szybkie okrążenia testowe w jednej z najbardziej zaawansowanych maszyn na 4 kołach. Zaraz doświadczysz dynamicznej symulacji jazdy. Zawsze trzymaj ręce i stopy z dala od drzwi. Pozostań na siedzeniu przez cały czas trwania jazdy. Przed tobą znajdują się poręcze, a nad twoją głową umieszczony jest przycisk awaryjnego zatrzymania. Trzymaj się mocno. Zaczynamy. Siedzę na takiej ławce tak naprawdę, a te przeciążenia faktycznie tutaj są odczuwalne, więc rzuca mnie po całej tej ławeczce. Aż się dziwię, że tutaj nie ma jakichś takich foteli, tu by było w to lepiej je podczuwać, no ale faktycznie chcąc dotrzeć do szerszego grona, no to mamy taką formę. No powiem Wam, że oddaję to mocno, bo latam prawo i lewo i tutaj bez mocnego zapierania się nie ma jak się po prostu utrzymać. W dzisiejszych czasach DRS-ik byśmy teraz odpalili tutaj są starszej generacji bolid. Szykany na... Uj, naprawdę te szykany czuć, zarówno tarki, jak i po prostu te szybkie zakręty, no bo oczywiście to jest niemała prędkość, to jest ponad 150 na godzinę w takie zakręty wchodzenie, więc są to no, niewyobrażalne dla nas na drodze prędkości. No i jeszcze fakt tego, że jest to bolid, no, możemy się poczuć jak nasz idol narodowy Robert Kubica. Dobra, czyli zjazd do pit stopu 80 km na godzinę i zjeżdżamy po nowy komplet opon oczywiście, no bo przecież nie będziemy się zatrzymywać, jedziemy dalej. Dziękujemy za przejażdżkę dzisiaj. Dla własnego bezpieczeństwa prosimy pozostać na miejscach do momentu pełnego zatrzymania się jazdy i całkowitego otwarcia drzwi. Prosimy o upewnienie się, że zabierzecie wszystkie swoje rzeczy osobiste przy wyjściu. Jeszcze raz dziękujemy i do widzenia z zespołem Renault F1. Jeszcze zespół Renault, dzisiejszy już Alpine. Chyba jesteśmy bezpieczni. Przeżyłem, możemy wychodzić. Żyję. Jesteśmy cali.
do 16 osób w takim symulatorze. Naprawdę warta rzecz do zaobserwowania, do zobaczenia na własnej skórze na targach Motor Show. Udało mi się uchwycić Aleksandra Pelikańskiego, młodego kierowcę, i chciałbym trochę podpytać, żebyś nam wszystkim opowiedział, jak to wszystko się zaczęło, gdzie się ścigasz i jak to wygląda. Zaczęło się wszystko to od tego, że tato zabrał mnie na go-karty do Torunia, gdzie zacząłem jeździć takim malutkim go-kardem z silnikiem od kosiarki. No i tam zaczęła się moja cała kariera, jak można to tak ująć, i pasja z motoryzacją. Miałem wtedy 3 lata i 8 miesięcy, więc za dużo z tamtych pierwszych moich podrygów w motorsporcie nie pamiętam, ale potoczyło się to tak daleko, że teraz jestem w tym miejscu. Kiedy w takim razie był ten moment, że się przesiadłeś z go-karta na pełnoprawny samochód? Z go-karda przesiadłem się w wieku nieskończonych 7 lat. Było to przed moimi urodzinami. Dostałem od taty pierwszy samochód, było to BMW E36, tak zwany kompot, taki gruzik, którego tato mi przerobił i zacząłem nim jeździć, potem zacząłem driftować, potem zaczęliśmy jeździć, zbudowaliśmy klasę junior w KJS-ach, czyli w konkursowej jeździe samochodowej. No i teraz w całej Polsce są budowane właśnie takie klasy junior i juniorzy mogą się ścigać. A gdzie ty obecnie się ścigasz? Gdzie jesteś? Czy jesteś w trakcie jakiegoś sezonu, czy przed sezonem? Jak to u ciebie teraz wygląda? Jesteśmy w trakcie sezonu Rock Cup Poland. Teraz mówimy o kartingach. Rock Cup Poland, czyli seria, która jest prawie w każdym kraju. Mamy w tym sezonie u nas w Polsce 6 rund Rock Cup Poland. Jeździmy też Rock Cup Italii, bo we Włoszech jest bardzo wysoki poziom ścigania się. To jest taka, według mnie, kolebka motorsportu i tam są zawodnicy z najwyższej półki, z mistrzostw świata, i my się tam ścigamy i jest dosyć szybko. Jak ci idzie obecnie? Jak to wygląda pod względem tabeli, wyników na ten moment? Pod względem tabeli w Rock Cup Poland jestem drugi i tracę niecałe 15 punktów do lidera, ale mamy jeszcze 4 rundy przed sobą, więc jeszcze tabela może się pozmieniać. No dobra, w takim razie trzymamy za ciebie kciuki w kolejnych rundach, żebyś zdobył mistrzostwo. Powiedz nam jeszcze, gdzie możemy cię śledzić, gdzie możemy śledzić też twoje właśnie wyścigi, udziały, czy to zarówno w mediach, jak i czy można gdzieś uczestniczyć w takich wydarzeniach. Właśnie jak teraz jesteśmy na targach w Poznaniu, są to największe targi w całej Polsce i na przykład na takie targi możecie przyjechać i się ze mną spotkać. Po czym możecie poznać, że będę na tych targach. Na moich social mediach zawsze są zapowiedzi, gdzie będziemy, więc wystarczy je obserwować i wtedy będziecie wszystko wiedzieć na bieżąco. Super, dzięki bardzo. Dziękuję. I powodzenia. Weszliśmy w strefę cudownych, odrestaurowanych samochodów. Możecie je kojarzyć z TVN Turbo, przede wszystkim ogórek T2 Volkswagena czy Audi Quattro, auta odrestaurowane przez Grzegorza Dudę. No ale właśnie, jeszcze przed nami zaraz zobaczycie Porszak i to, na co najbardziej czekam i chcę wam pokazać, czyli Warszawa. Świeżo pokazana zarówno na TVN-ie, jak i mogliście też może natknąć się na kanał, na film Kickstera razem z Dudą, bo ta Warszawa jest przecudowna, w trochę innej formie niż tej klasycznej. Mamy tutaj tą wersję Sport, która tak naprawdę jest wersją customową, bo taka nie wychodziła, dwudrzwiowa zamiast 4. No i przede wszystkim pod tą maską kryje się mocna V8 z Mercedesa, więc to robi naprawdę wrażenie też nie tylko wizualnie jako odrestaurowane auto, ale i dźwiękowo na drodze. Aut luksusowych już trochę dzisiaj było, ale jeszcze Carlik Luxury Cars. Żeby o każdym tutaj opowiadać, musielibyśmy co najmniej z kilkugodzinny materiał przeprowadzić. Natomiast
przepiękne Land Rovery, Brabus, tu zaraz Bentley, już widzę kątem oka Rolls-Royce oraz Ferrari, Porsche, Lamborghini, najróżniejsze modele w najróżniejszych wersjach. No to jest pełen luksus, tak jak sama nazwa mówi. Dążę przede wszystkim do tego pięknego Ferrari, co może inaczej, co przykuje Waszą uwagę, nie jest ono czerwone, a jest full black. Zwróćcie uwagę na tą wersję Stallone. I to, co przykuło jeszcze moją uwagę, to wychodzące skrzydło, bo z boku ono nie prezentuje się aż tak mocno, natomiast jest ono przeogromne. Jest dużo szersze niż cała bryła Ferrari. No i jest to niemały blat, który ma generować ten docisk i jak się często śmiejemy, czy to auto ma docisk, czy docisk auto, myślę, że w tej sytuacji to docisk ma Ferrari. A zaraz obok Lamborghini Revuelto, które już jest przygotowywane do dnia jutrzejszego, czyszczone, ale zobaczcie, ten lakier, ten żółty kolor charakterystyczny dla starych, dobrych Lamborghini, zwłaszcza z Gallardo, które mi najbardziej się gdzieś tam kojarzy z dzieciństwa. No pięknie to Revuelto wygląda, a więc dzisiaj Aventador na liście oraz Revuelto, jeżeli chodzi o Lamborghini. Na samym wstępie przeoczyliśmy dwie cudowne perełki, czy też auta sportowe. 720S McLarena oraz Corvetta C8. Na samym wstępie już witają nas, ale przed nami wita nas coś jeszcze innego, czyli czerwony dywan. I to on przykuł naszą uwagę na samym początku tak mocno, że weszliśmy w cały ten świat motoryzacyjny. Aktualnie puste hale, więc jeszcze korzystamy z tej możliwości pokazania Wam już teraz dokładnie, co tutaj się znajduje na spokojnie. Tutaj cała ta strefa Capson Rolling, którą widzieliście, 6 cudownych samochodów, ale również naszej uwadze przeszły 3, a nawet 4 cudowne auta po drugiej stronie. Mamy oczywiście BMW w M-pakiecie, ale też Nissana GT-ra, czyli kolejne cudowne sportowe auta. No i zwróćcie uwagę, BMW, Nissan GT-R, tutaj Lamborghini, a przecież cudowne cacko, że tak powiem, znajduje się na samym końcu, trochę schowane. Jest to Dodge Viper, które aż trochę nam go szkoda, że znajduje się tak na końcu. Wiadomo, jest to już trochę dla niektórych zapomniany model, bo wyłączony z produkcji, no ale przecież to jest żywa legenda, to jest przecudowne amerykańskie auto, które, no właśnie, to już nie tylko klasyk, ale myślę, że legenda motoryzacji. To jest ciekawe prezentowanie swoich usług. Mamy tutaj podłogi modułowe, a naszą uwagę przykuwa oczywiście też ta kolorowa podłoga, ale przede wszystkim znowu McLaren, który stoi na środku. No to jest to łączenie marketingu z cudowną motoryzacją, tak jak mnóstwo firm tutaj prezentujących się z usługami, czy to lakierniczymi, czy bardziej też nakładania różnych folii, oczywiście zarówno tych kolorystycznych, jak i ochronnych. No i też to, co widzieliście, można i reklamować kebaba samochodami luksusowymi i sportowymi. No a tutaj raz jeszcze już pusta strefa Beat Cars, czyli też usługi, a tak naprawdę przeglądarki do kupowania, licytowania samochodów amerykańskich. I teraz może jeszcze podejdźmy do tego Ferrari 812, do którego wcześniej musieliśmy się dobijać pomimo dnia prasowego, a dzisiaj pięknie, a teraz pięknie w pełnej odsłonie ukazuje nam się tutaj po lewej stronie. Ten odcinek to dopiero zajawka tego, co skrywa Motor Show. W kolejnych wideo przygotowaliśmy dla Was kolejne premiery, prezentacje nowych samochodów. Hyundai, Dacia, Corvetta z elektrycznym silnikiem. Do tego kolejne wywiady z osobami z motorsportu i wiele innych również emocji. Ale co ja Wam będę opowiadał? Zobaczcie sami. Jeśli spodobał Wam się materiał, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrypcję. No i do zobaczenia już przy kolejnym wideo z Poznań Motor Show 2025.